Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krok za Krokiem. Dzisiaj wyprawa gdzie? W Gorysowie postanowiliśmy zdobyć do naszej kolekcji kolejną górę z cyklu Korony Gór Polskich, czyli właśnie Wielką Sowę. Jest piękna pogoda, idziemy najbardziej tradycyjnym szlakiem, czyli z przełęczy Sokolej, schronisko Orzeł, schronisko Sowa i mamy nadzieję przyjemne zdobywanie szczytu. Także słuchajcie, zapraszamy. Wielka Sowa to najwyższy szczyt gór Sowich, pasma Sudetów Środkowych, wznoszący się na 1015 metrów nad poziomem morza. Góra położona jest pomiędzy miejscowościami Rzeczka, Walim, Sokolec i Pieszyce, a na jej wierzchołku stoi charakterystyczna kamienna wieża widokowa z 1906 roku, z której roztacza się szeroka panorama na Ślęże, Góry Stołowe, Karkonosze, masyw Śnieżnika i Nizinę Śląską. Okoliczne tereny pełne są atrakcji historycznych, dawnych sztolni, śladów po kompleksie Rize, malowniczych schronisk i gęstej sieci szlaków pieszych oraz rowerowych. To jedno z najciekawszych miejsc w Sudetach, łączące piękno przyrody z bogatą historią. Wycieczkę rozpoczynamy spod schroniska Orzeł. Warto auto zostawić pod samym schroniskiem, gdyż droga ze wsi Sokolec, leżącej u podnóża schroniska, nie jest atrakcyjna, wyłożona betonowymi płytami, a więc spacer raczej średnio przyjemny. Jako że schronisko już od wejścia zachęca do skorzystania z jego specjałów, jako profesjonaliści w zdobywaniu szczytów nie ośmielilibyśmy się na wędrówkę z pustymi żołądkami. Schronisko PTTK Orzeł położone jest w górach Sowich na wysokości 875 metrów nad poziomem morza, ale o tym z pewnością wspomni Małgorzata, tuż pod szczytem Wielkiej Sowy. Zostało wybudowane w 1931 roku i od początku cieszy się popularnością wśród turystów. Budynek ma charakterystyczny alpejski styl z dużym tarasem widokowym, z którego roztacza się panorama m.in. na Kotlinę Kłodzką i masyw Śnieżnika. Schronisko oferuje noclegi, regionalną kuchnię i jest świetną bazą wypadową na Wielką Sowę oraz pobliskie szlaki prowadzące do schroniska Sowa, czy dalej w stronę Walimia i Jugowa. Dla osób ceniących sobie jakość warto dodać, że schronisko naprawdę prezentuje się elegancko. No ale wróćmy do jedzenia, bo Małgorzata już zgłodniała. A co można zjeść w schronisku Orzeł? Można zjeść na przykład tradycyjną góralską kwaśnicę na żeberkach. No i mam nadzieję, że będzie pysznie. Małgorzata ściszyła głos w obawie, żeby ktoś tej pysznej zupy jej nie wyrwał. Jesteśmy w schronisku Orzeł. 875 metrów nad poziomem morza. A nie mówiłem? A zauważyliście w ogóle, jakie jest fajne ptasie radio? Przełęcz Sokola, schronisko Orzeł, schronisko Sowa, Góry Sowie, niedaleko Góry Krucze. Wow! No w każdym razie, jeżeli chodzi o historię tego schroniska, bo wiecie, coś, co ja lubię zawsze najbardziej, inicjatorem stworzenia tutaj schroniska był mistrz krawiecki z Sokolca, Julius Dinter. Schronisko powstało w 1931 roku i na początku nazywało się strasznie Eulenkloppenbaude, więc strasznie dramatycznie, a potem przemianowano na Bismarckbeude, no bo jakżeżby inaczej, ku czci kanclerza Ottona von Bismarcka. No i rzeczywiście kwitło tutaj życie turystyczne do czasu wybuchu II wojny światowej i potem rzeczywiście popadło w ruinę. W 1950 roku przejął to Fundusz Czasów Pracowniczych, no i też nie działo się za dobrze, ale potem rzeczywiście nastąpiły szczęśliwe czasy, ponieważ w 1969 roku gospodarzami tego schroniska zostali państwo
Dominiakowie i nieprzerwanie tutaj funkcjonują już 56 lat. W zeszłym roku było 25-lecie gospodarowania tutaj właśnie tej jednej rodziny. Oczywiście to już jest kolejne pokolenie. Natomiast stali się właścicielami tego obiektu po jakimś czasie i to rzeczywiście procentuje, tak? Widać jak się fajnie rozwija, widać rzeczywiście ile tutaj jest ludzi, naprawdę bardzo przyzwoite jedzenie, w przyzwoitych cenach. Nie byliśmy w środku, w części noclegowej, natomiast pewnie wkleimy Wam zdjęcia i pokażemy jak to wygląda, ale ogólnie fantastycznie i rzeczywiście polecamy bardzo, jak będziecie szli na Wielką Sowę albo w ogóle generalnie jak sobie będziecie tutaj chatać po górach Sowich, to schronisko Orzeł jest ok. Dokładnie naprzeciwko schroniska Orzeł znajduje się sympatyczne miejsce do wypoczynku, a chwilę później również punkt widokowy na przełęcz Sokolą. Jako że profesjonaliści nie wychodzą w góry bez odpowiedniej stylizacji i właściwego make-upu, postanowiłem poczekać, aż będziemy gotowi. Trochę to trwało, ale w końcu ruszyliśmy. Dziewczyny dziarsko gnały do przodu. Rozpoczyna się bardzo podobnie do poprzednich naszych gór, a więc delikatnie, kamieniście, parkowo, tak bym to powiedział, bez żadnych tutaj przewyższeń ekstremalnych, malutkie kamyszki, także też buty wystarczą trekkingowe. Słuchajcie, teraz Małgorzata będzie miała mądre rzeczy. Małgorzata mówi same mądre rzeczy i naprawdę nasze małżeństwo byłoby lepsze, gdybyś o tym pamiętał. Słuchajcie, mamy obelisk ku czci Karla Wizena. I któż to był ten pan? To był przedsiębiorca, fabrykant z niedalekiego Wolimia. Tam przynajmniej jest jego dom, dzięki któremu naprawdę rozkwitła turystyka w górach Sowich. On też przekazał część swojej ziemi pod budowę schroniska Sowa. On też był pionierem tutaj rozwoju turystyki, propagatorem i wytyczał szlaki. W związku z tym jakby te tereny bardzo wiele mu zawdzięczają. I stąd obelisk z niemieckimi napisami, ponieważ pan zmarł w 1897 roku. Słuchajcie, po dosłownie 10 minutach takiej spaceru, nawet niespektakularną dróżką, tymi kamyszkami, dochodzimy do schroniska Sowa. Schronisko Sowa, to o którym Wam mówiłam przed chwileczką, kiedy byliśmy przy pomniku Karla Wizena, ponieważ to właśnie z jego inicjatywy wybudowano to schronisko w 1897 roku. To był poważny wydatek
I z tego, co czytałam, Towarzystwo Sowiogórskie, które zarządzało tym terenem, musiało zaciągnąć wielką pożyczkę, dodatkowo wyemitować akcje czy też listy dłużne, żeby to się samofinansowało. I to rzeczywiście funkcjonowało doskonale, stało się miejscem pielgrzymkowym, stało się miejscem bardzo popularnym. Nastawiali się tutaj głównie na jedzonko, a nie na spanie. Miejsc chyba było tylko 12, a generalnie zarabiano właśnie na gastronomii. I dzięki temu Wielka Sowa ożyła, dzięki temu wszystkie osoby, które zmierzały na szczyt, mogły się posilić. No i co się stało? Stała się II wojna światowa. Po II wojnie światowej obiekt przejął Fundusz Wczasów Pracowniczych. No i wiecie, jak to jest z Funduszem Wczasów Pracowniczych. Potem przejął to prywatny dzierżawca, no i stan jaki jest, to właśnie widzimy. W 2018 roku wypowiedziano umowę dotychczasowym dzierżawcom. Od 2022 roku, czyli już prawie 3 lata, obiekt wygląda właśnie tak, a naprawdę szkoda. Widzieliśmy przed chwilą, jak dobry gospodarz potrafi cudownie zarządzać schroniskiem, jak to może kwitnąć, jak może doskonale funkcjonować. A niestety, jak dobrego gospodarza nie ma, to mamy właśnie coś takiego. Jakoś tak w pesymistycznych nastrojach nastawieni przez Małgorzatę ruszamy dalej. No nie, wcale tak smutno nie było. Nawet całkiem zabawnie. Dawajcie, zobaczcie, jaki Małgorzata ma outfit dzisiaj. Wybrała się odpowiednio z szafy. Wygrzewała najbardziej odpowiednie buty na tą trasę, czyli tenisówki. Ma 13 par sportowych butów, jedną parę górskich i uparcie twierdzi, że w tych jest najwygodniej. Do momentu, jak widzicie, jak się pięknie stopy wywijają, jak wylądujemy na sorze. Ale co ja tam wiem? No, nie zna się. Do tego pasowały tylko czarne buciki. A czarne mam tylko tak. Jako że idziemy już dobre 10 minut, czas zarządzić przerwę. Zrobię zbliżenie na wysokogórskie buty, żeby wszyscy mogli dobrze ocenić. Warto się przygotować. Kupiłem sobie plecaczek elegancki, wysokogórski, wszystko mający. Podstawową jego cechą był to, że ma stelaż i taką siatkę oddzielającą na plecy, żeby się nie spocić. Właśnie ten mit legł w gruzach. Plecy mam mokre jak szczur, po prostu. Ale dam później link do tego, jak ktoś tu mam. Ja się powyśmiewam z twojego wszystko mającego plecaczka. I woda. Przeszliśmy 200 metrów, przerwa. Słuchajcie, to jest chyba jakaś reguła, że jak Małgorzata jedzie sama gdzieś w trasę, to cały film opowiada. Jak montuje, to potem ciężko coś innego wtrącić, bo ciągle gadanie. A jak jedzie ze mną, to się słowem nie odezwie. Idziemy, tylko idziemy. Nie wiem, czy ona przemyśliwuje tą swoją rolę, czy coś gwiazdorską. Nie wyciągnij wnioski, kochanie, wyciągnij wnioski. Generalnie trasa bardzo rodzinna. Jak widać, tutaj są tłumy dzisiaj. Jest akurat Boże Ciało. To po prostu autostrada. Bardzo dużo
rodzin, dzieci, emerytów. Idzie na wózkach. No może nie. No dobra, na wózkach może nie było, no ale prawie. Świadczy to o skali trudności tego szczytu. No i jesteśmy na szczycie. Patrzą się nie ludzi. Pikniki, kiełbasą już czuć z daleka. Wieża Bismarcka przed nami. Odnowiona zresztą. Jeden. Jak ale no, nawet mnie troszkę to zaskoczyło. Co się dziwić? Długi weekend, piękna pogoda, no trudno mi ten sam genialny pomysł jak my. Zwieńczeniem wycieczki jest przepiękny widok z wieży Bismarcka. No ale czym byłaby pamiątka, jeśli nie ma zdjęcia? No to spróbujmy. Może tak i jeszcze tak i może jeszcze w ten sposób, ale może jeszcze bez czapki, to spróbujmy tak i się uśmiechnę. No i może jeszcze z ręką, o tak, i to wszystko. Pierwsza wieża widokowa powstała w 1885 roku z inicjatywy znanego nam już z obelisku Karla Wizena. Była to konstrukcja drewniana i cieszyła miłośników górskich wycieczek do 1902 roku, kiedy to z uwagi na jej kiepski stan techniczny została wycofana z użytku. Początkowo chciano reaktywować wieżę również w formie drewnianej, ale ostatecznie zdecydowano się na bardziej trwały materiał i użyto żelbetonu. Inicjatywa rozpoczęła się w 1905 roku, w 1906 oddano ją do użytku. No i jak? No i oczywiście ku czci Ottona von Bismarcka, bo takie wówczas były czasy. Nie wiem, czy pamiętacie, w wieżycy na Ślęży, na szczycie wieżycy również widzieliśmy taką wieżę. Miała 3 okna, wszystkie 3 były z witrażami, a na tych witrażach były sceny z życia wielkiego Ottona. Również w środku było popiersie. No i cóż się stało? No stała się oczywiście II wojna światowa. Po II wojnie światowej obiekt popadał w ruinę. Dopiero po jakimś czasie został wyremontowany, a tak naprawdę w momencie, kiedy przejęła go gmina Pieszyce, tutaj widzicie, gmina Pieszyce nas wita, zainwestowano w porządny remont, odrestaurowano całkowicie i w 2006 roku oddano do użytku taką nową, piękną, odnowioną wieżę, która może nas cieszyć widokiem na okoliczne miejscowości i okoliczne góry. Także brawo gmina Pieszyce, dzięki Wam możemy się cieszyć wspaniałymi widokami. Jeszcze tylko seria pieczątek w naszym księgozbiorze i możemy poczekać na kolejną historię Małgorzaty. Muflon jest jednym z symboli górsowych. Dlaczego? W 1902 roku hrabia von Seydlitz-Stradecki, o ile dobrze pamiętam, introdukował tutaj małe stado ze Słowacji. Ono się bardzo rozprzestrzeniło. Rzeczywiście muflony się tutaj poczuły jak u siebie. W tej chwili można je zazwyczaj w okresie w okresie letnim samice chodzą z młodymi, a panowie na oczu.
Można oczywiście tutaj na mniej uczęszczanych szlakach spotkać, także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że gdzieś sobie wędrując po górach Sowich będziemy mieli okazję dla Was to nagrać. Na ten moment bardzo proszę, jeden z dwóch symboli gór Sowich. No. Pod wieżą udało nam się spotkać słynnego psiego podróżnika, może znacie go z Facebooka, Jurka na szlaku. Polecamy. Fajna przygoda. No słuchajcie, już właśnie. No ja zaczynam mówić tak jak Małgorzata. No słuchajcie, to jest absurd jakiś. Ja pierdzielę Po się. prostu czerpiesz, Zaraziłem czerpiesz się. z dobrym wzorcem. Zaraziłem się. Dobrze. Tak czy owak, Czuję się mamą. Małgorzata już powiedziała wszystkie mądre rzeczy na szczycie. Wcale nie, jeszcze zachowałam dopiero się- coś na schronisko. Dopiero się rozwija. Ale no dobra, skończyliśmy tą część teoretyczną i schodzimy niestety tym samym szlakiem w dół, bo musimy. Bo nasz samochód za nami tęskni. Tak jest, kawkę wypijemy w schronisku Orzeł. Właśnie, a z tym właśnie to Małgorzata też powie kilka mądrych rzeczy, bo z tym schroniskiem też wiążą się jakieś tam ptasie konotacje. Także będziemy coś tam słuchać jeszcze. Odnoszę wrażenie, że się wszystkie procesje skończyły i teraz policja pokierowała je tutaj. Odpoczywamy? Nie czekamy na coś mądrego, to powiem. Postanowiłam cedzić swoje mądrości. No i dotarliśmy do schroniska Orzeł i jeżeli oczekujecie teraz, że Małgorzata opowie wam jakąś historię, to się nie myliliście, to na pewno opowie, a żeby było śmieszniej, to będzie nie jedna historia, a jak znam życie, cały serial historii. Oj, bo się w sobie zamknę, jak tak do mnie mówisz. Małgorzata, możesz zaczynać. Słuchajcie, no jestem wam winna historię, jak to z tą nazwą Gór Sowich było. No to na początku góry, w których w tej chwili jesteśmy, to były po prostu góry czeskie. W średniowieczu nazywały się górami czeskimi. No logiczne. Stanowiły naturalną granicę pomiędzy Polską a Czechami. W dokumencie sporządzonym dla Henryka II Pobożnego w 1240 roku użyto właśnie nazwy góry czeskie. No, pierwszy raz nazwy Góry Sowie użył poeta, opisując księstwo świdnickie, no ale skąd ta sowa nagle się wzięła? Więc prawdopodobnie stąd, że początkowo mówiono Eulengebur, czyli dziuple sowie, potem z tego naturalnie zrobiono Eulengebirge, czyli góry sowie. No i takie jest prawdopodobne źródło, ale oczywiście pewności nie ma. Nie sprawdziłaś? Na tyle, na ile sprawdziłam, słuchajcie, nie narobiłam kwerendy. Natomiast drugie przypuszczenie, że wcale nie od słów, nie od słowa Eulen, ale od celtyckiego słowa Eulen, czyli jeleń, więc de facto byłyby to góry jelenie. Natomiast inne prawdopodobieństwo jest takie, inne przypuszczenie jest takie, że Celtowie, którzy tutaj przemierzali te góry w VI wieku i szukali minerałów, czyli wypłukiwali na przykład złoto, czyli iłowali, więc po prostu były to góry iłowe. Ale tak naprawdę pewności nie mamy. No i to jest ta część naukowa i taka w ogóle niefajna i taka, wiecie, nie? Ale jest też legenda, no i tę legendę obiecałam, więc będzie... O smokach. Nie będzie o smokach. No bardzo mi przykro, tym razem nie znalazłam nawet najmniejszego smoka. No jak góry Sowie, to będzie o sowach.
Czyli był sobie bardzo bogaty kniaź z pobliskich Kamionek w Górach Sowich. Miał na imię Wacław. Miał 7 pięknych córek i postanowił wydać je za mąż. Miał kartę dużej rodziny na pewno. No. No tak, postanowił je wydać dobrze za mąż, no ale wiecie, no nie jest byle kogo, za jakiegoś księcia, bogatego kupca. No i tak zapowiedział, że albo trafi się ktoś odpowiedni i godny, żeby dostać jego córki, albo pójdą do zakonu. No dziewczynom nie bardzo się uśmiechało i za bramy klasztorne, no a nie trafiał się nikt odpowiedni dla tatusia, tak? Więc dziewczęta tak tkwiły w tym staropanieństwie i już im się naprawdę przykrzyło. Jak sobie tak pomyślę, że musiał być odpowiedni dla tatusia, też przykre jest. No właśnie, jako ojciec 2 córek wiesz coś na ten temat. No i słuchajcie, i przychodził tamtędy śniady, bardzo egzotycznie wyglądający kupiec. Okazało się, że również czarodziej i mag, który wysłuchał dziewczyn, bardzo się nad nimi użalił i dał im jedwabną czarodziejską chustkę, mówiąc, że jest to chustka, która może je zamienić, ale tylko dwukrotnie w jakieś zwierzę. Natomiast jeżeli użyją jej po raz 3, to już zostaną na zawsze zamienione w dane zwierzę. Więc dziewczyny się ucieszyły i postanowiły od tatunia uciec. Zamieniły się w zajączki, rozpierzchły po polach i tak się ukrywały. No tatuś się załamał, bo generalnie stracił swoją inwestycję. Długo rozpaczał, potem poszedł do wiedźmy. I wiedźma, jak to wiedźma, wszystko wiedziała, domyśliła się, spojrzała w swoją szklaną kulę, czy tam w co innego i powiedziała tatusiowi, że dziewczęta są, ale pod postacią małych zajączków hasają sobie po pobliskich górach. Co oni brali wtedy, to ja nie wiem. No dobra. Tatuś się wkurzył, kupił od wiedźmy za worek złota, bukową laseczkę czy też różdżkę. Pognał za zajączkami, jak je zobaczył, to się zamienił tam chyba w sokoła. Dziewczyny się przeraziły i zaczął na nie polować. Dziewczyny się przeraziły, użyły swojej jedwabnej chustki po raz drugi, zamieniły się w sarenki i pognały w las. No to tatuś bukową różdżką zamienił się w wilka, pognał za dziewczynami. No one już naprawdę tak bardzo nie chciały wracać na ojcowiznę, że wiedząc czym to grozi, zamieniły się po raz 3, tym razem w sówki. I na pobliskich górach pochykiwały, nawet miejscowi jakąś kurę nazwali 7 sówek z racji tego, że właśnie tam mieszkają te zaklęte siostry. Od i historia, więc nie wiem, co wam się podoba, czy od celtyckiego słowa Eulen, czy od Eulengebirge, czy może od zamienionych w sowy sióstr. Natomiast generalnie to też tak, jak właśnie szukałam źródła tego, dlaczego góry sowie, no to wszyscy mówili, że właściwie to też do końca nie wiedzą, bo tutaj nie ma tak za dużo tych sów. To nie jest tak, że tutaj występują jakieś stada sów i rzeczywiście można było to z tym jednoznacznie tak łączyć. No ale okej. Coś wydobyli. Mamy historię, skąd sowy. Naprawdę, można wybrać sobie, co pasuje. Piękna historia, Małgorzata, piękna. Dziękujemy Ci za nią. Oj, jak tak do mnie będziesz mówił, to się w sobie zamknę i przestanę opowiadać. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeśli tak, to dajcie temu wyraz przez subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hej!